Zapraszam Cię na szybki poranny spacer po stolicy Argentyny Buenos Aires. Za kilka godzin czeka nas powrót do Europy, więc szybkim krokiem zmierzam do słynnej artystycznej dzielnicy San Telmo, aby zobaczyć, jak wygląda po nocnej imprezie. Buenos Aires, 14 milionów ludzi oficjalnie, około 20 nieoficjalnie. Gigantyczna aglomeracja. Idę taką dzielnicą biznesowo-hotelową. Upał. Myślę, że już jest około 30 stopni, chociaż jest 7 rano. Natomiast wiszą gigantyczne chmury i zaraz lunie ulewa i będzie potężna burza, bo tak to podobno w lecie jest, że są takie nawałnice, które po prostu rzucają gigantyczne ilości deszczu w krótkim czasie. Więc mogę się spodziewać tego, że totalnie przemoknę przed tą podróżą. Tak to wygląda. Potężna metropolia. Jeżeli ktoś lubi duże miasta, to będzie się tutaj czuł świetnie. Podobno są dzielnice bardzo kulturalne, właśnie w kierunku takiej zmierzam. Są dzielnice oczywiście bardzo niebezpieczne, gdzie lepiej nie chodzić i odradzają. Mam mało czasu, chcę po prostu zwiedzić takie najbardziej kameralne miejsca. Śmieszne jest to, że w tak gigantycznej metropolii szukam kameralnych miejsc, no ale tak właśnie mam. Nie lubię dużych miast. W ogóle nie lubię miast. Uważam, że to jest słaby pomysł żyć w mieście. No a miasto, gdzie mieszka 20 milionów ludzi, to jest dla mnie rzecz przytłaczająca. Miasto jak miasto. Na razie szału nie ma, jest 7 rano. Ważną rzeczą jest traktowanie przez kierowców pieszych. Trzeba mieć to na uwadze, że piesi tutaj są intruzami i nie mają żadnych praw. Dlatego przechodzenie przez ulicę wygląda troszeczkę jak przeskakiwanie, przelatywanie. Jakaś honorowa zmiana warty, podnoszenie flag, szanuje wystrojenie, strój poleciało. Będą tą argentyńską flagę do góry wciągać. Nie interesuje mnie to. Myślę, że to dla turystów cnowa do fotomontaż. Idę dalej. Chmury coraz większe. Myślę, że może lunąć. No wtedy to by było jak w saunie, ponieważ jest bardzo wilgotno, bardzo duszno, parno. Gdybym lubiał miasta, to pewnie bym się zachwycał architekturą, budynkami. Rzeczywiście monumentalne te budynki. Miasto było założone w 1536 roku przez generała Mendozę, hiszpańskich kolonizatorów. Później zostało opuszczone. Później po jakimś czasie znowu zasiedlone. No i od tego czasu się rozwija. To jest drugie miasto w Ameryce Południowej pod względem wielkości. Ale wyciągają flagę. Uwaga, chwila dla turystów. No pięknie. Salutują. Mają tu metro, widzę, no ale nie będę się nim poruszał, bo zanim się ogarnę, to stracę cenny czas. Metro jak metro pewnie. Wolę pochodzić na zewnątrz. O, jakieś straganiki. To jest to, co lubię w miastach. Niestety puste, bo jest bardzo wcześnie rano. Ale może się zapełnią. Bardzo liczę na jakieś owoce i soki owocowe z lokalnych roślin. Na razie ani widu, ani słychu otwartych straganów. Ale to jest taka godzina. To wygląda tak, jakby ludzie w workach wyrzucali śmieci przez okna, licząc na to, że ktoś się pozbiera. Może tak być. A mógł być też mocny wiatr i to wszystko porozrzucał i poroznosił, bo no dziwna sytuacja. Mnóstwo śmieci walających się po ulicach. Wiele z nich po prostu popakowane w takie reklamówki, worki, tak jakby ktoś przez cały dzień zbierał i po prostu wywalił. Może jest jakiś system, którego nie znam. Być może był jakiś bardzo mocny wiatr, to wszystko porozrzucał. Nie wiadomo.
Idę już około pół godziny z miejsca, które nazywa się Puerto Madero przy porcie do dzielnicy San Telmo, która jest podobno najładniejsza i jakaś tam bardzo artystyczna. No widać tutaj jakichś biednych ludzi śpiących na ulicy, bezdomnych. Paru jeszcze mijałem, ale nie nagrywałem tego. No na razie wygląda to jak taki moloch to miasto. Brudne ulice, obdrapane budynki. Nie ma jakoś za dużo ludzi, więc albo po prostu poszli do pracy, albo siedzą w domach. No nie wiem. Nie ma za dużych tłumów na ulicach. Może taka godzina jeszcze po prostu. Dotarłem do dzielnicy San Telmo, najbardziej artystycznej, pięknej podobno. No ale gdzie te wszystkie słynne knajpki tętniące życiem? Może wieczorem, może rzeczywiście jest tak, że każdy z tych rolet zostanie podniesiona, wyłoni się tutaj zupełnie inny świat. Na razie puchy. No są jakieś sklepy z pamiątkami dla turystów. Dalej brudno, dalej śmieci, chociaż widzę, że dosyć dużo ludzi myje ulicę przed swoimi posesjami i podlewa drzewa. Chyba żeby nie uschły. No tak wygląda ta słynna dzielnica. No ciekawe, czy to będzie posprzątane, czy tak zostanie i tak jest codziennie. Dawno nie widziałem tylu śmieci w jednym miejscu. To drzewo godne jest uwagi, trzeba przyznać, że takiego okazu jeszcze w życiu nie widziałem. Myślę, że w tej koronie drzew można by tam mieszkać. Zrobiło na mnie absolutnie najlepsze wrażenie. Póki co w całym tym Buenos wychodzi na to, że już wychodzę z tej dzielnicy. Na razie wrażenia mieszane. Drzewo uratowało sytuację, natomiast cała reszta tak słabo. Ani to miasto nie wygląda jakoś pięknie geograficznie. Nie ma też to miasto żadnej podobno plaży, gdzie można byłoby po prostu sobie pospacerować i taka plaża na pewno stałaby się centralnym punktem miasta. W Rio de Janeiro jest właśnie Copacabana, gdzie po prostu tętni życie towarzyskie. Tutaj czegoś takiego podobno nie ma. Opuszczam dzielnicę San Telmo, która zrobiła na mnie mieszane wrażenie, jak całe to miasto póki co. Ale za to jest bardzo ciekawa siłownia. Nie chcę zbyt ostentacyjnie kręcić, ale no w takim jakby garażu, podwórku ludzie sobie rano przed pracą chyba ćwiczą. Ciekawa historia, pan, który rozwozi te bułki, którego mijałem parę razy na rowerze z tym wielkim koszem, po prostu je tak zostawia przed różnymi sklepami, no i później ludzie je jedzą. Jak sklep się otworzy, właściciel je wnosi do środka i sprzedaje. Ludzie myją dalej ulicę przed swoimi posesjami, a zaraz przyjdzie taka ulewa, że sama umyje wszystko. No i lunęło. Trochę utknąłem pod jakimś drewnianym daszkiem. Natomiast jak w saunie teraz. Jestem cały mokry i nie wiem, czy od deszczu, czy od potu, raczej od potu. Nie zdążyłem się schować. No po prostu płynę. Może są jakieś ładniejsze dzielnice, ulice. Wybrałem tą rekomendowaną przez przewodniki. No i właśnie tu jestem. Nie bardzo wiem, co o tym myśleć. Idę już tak ponad dobrą godzinę. No i powiem szczerze, chyba już bym stąd wyjeżdżał. To już koniec naszej przygody w Argentynie. W kolejnych filmach zapraszam Cię na relacje z 3-tygodniowej wyprawy na Kaukaz, gdzie postaram się przybliżyć Ci przyrodę Gruzji i Armenii oraz pokazać, jak żyją ludzie w tym regionie świata.